pojedzone, kawka wypita, także można iść na rehabilitację do mojego fizjoterapeuty. Właśnie przemierzamy radomskie ulice. W Radomiu trenuję i jestem od 15 roku życia. No i co, stoczyłem do tej pory 6 walk w Radomiu. Jedną semi-pro i 5 zawodowych i wszystkie te walki wygrałem. Ostatnią z Danielem Rutkowskim, czyli również z radomianinem. No i co, 7. walka w Radomiu i 7. zwycięstwo się szykuje. No siema tata, na głośniku jesteś. Co tam? Siema, co tam słychać? A nic, jadę do fizjo teraz. Nagrywam z KSW, dzień z zawodnikiem. No, Jak tam? Nie ma żadnych kontuzji, spokój? spokój, jest elegancko. Jestem w formie, jadę teraz właśnie na fizjo, na komorę. Rano motorykę zrobiłem, wieczorem robię jiu-jitsu. Wszystko w normie. Waga bardzo dobrze, 7,5 kg mi zostało. To jest luz. Dobrze, najważniejsza ta waga i bo potem problem. No, dokładnie. A kiedy wodę zaczynasz chlać? W sobotę zaczynam hydrolizę. To jeszcze nie wiem, nie rozpisał mi jeszcze, ale tak to zazwyczaj w sobotę. I wpadnę odebrać te bilety, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro chyba. A to ja mnie i tak nie ma w domu, tam leżą w tym salonie na Aha, no dobra. Jutro będę w razie czego. Dobra tata, bo już dojeżdżam, kończę. O, na razie, trzymaj. No siema. Tata kibicuje bardzo, nie? Interesuje się, wiadomo, no jak to najbliższa rodzina, przeżywają wszyscy, nie? Te moje walki. Rosaldo to zrobił, nie? I marzyło mi się coś takiego, że jak będę w Radomiu walczył u siebie i wygram, no a jeszcze ta walka z Danielem, tam była duża napinka taka emocjonalna z dwóch stron. Kibice byli podzieleni. No i cała ta moja rodzina, wszyscy byli na tej gali, także no idealny moment, żeby zrobić taką akcję, no i to jest naprawdę fajny moment. Myślę, że też taki ikoniczny moment w historii KSW można powiedzieć, bo wszędzie to się przewija teraz, nie? Teraz terapia manualna, później jeszcze idę do komory hiperbarycznej. Ciężko trenuję, bardzo wiele godzin spędza, czy na treningach motorycznych, czy na sparingach, czy tarczach z trenerem, więc to ciało musi być wspomagane do regeneracji. Trzeba popracować manualnie nad tymi tkankami, gdzieś tam poprawić ukrwienie, przepływ trofiki w tkankach, więc tutaj no, wszystko robimy w tym kierunku, żeby przede wszystkim zapobiegać kontuzjom. Komora tutaj trzeba uwzględnić 3 aspekty, tak? Po pierwsze to taka najprostsza regeneracja, czyli wspomaga na przykład zasypianie, dotlenia mózgu, więc ta tutaj regeneracja mózgu też ważna, tak? No raz mięśnie, tkanki, to wszystko, ale też dotlenienie tego mózgu, żeby ten układ całośrodkowy, układ nerwowy sobie odpoczął, dotlenił się, zregenerował. Po drugie, przyspiesza gojenie tkanek, również tych takich mikrourazów, które powstają tak naprawdę przy każdym treningu. No i po trzecie, takie zwiększenie wydolności, tak? Mówi się o tym, że ta komora jest takim legalnym dopingiem, bo zmagazynowanie tlenu w tkankach po prostu podwyższa ten poziom wydolności, dodaje kilka procent do mocy, więc no na zawodach takiej rangi to każdy procent się liczy. Nice, jeba. Kurde, blisko było. Jeszcze nie byłem tak blisko rozpierdzielonego. Lubię ciężkie treningi, lubię żyć w takiej dyscyplinie, ale jednak ta dieta mnie zawsze najbardziej denerwuje. To trzymanie ilości i czasu. Chciałem jak najmocniejszego wyzwania tak naprawdę po powrocie. Zostały przedstawione 2 opcje, no i z której mocniejszą wydawał się Ahmed Villa. Bardzo mocny, trzeba przyznać, że ta walka z Formelą, no ja oglądając ją tak naprawdę ciężko mi jest wskazać, kto wygrał. Myślę, że jeżeli poszłaby ta decyzja na Ahmeda, to też nie byłoby kontrowersji żadnych z tym związanych. Pokonał wcześniej Charzewskiego, czyli też dosyć mocnego gracza. Teraz zmierzy się ze mną w moim mieście. Ja tak jak już mówiłem, w moim mieście mam rekord 6-0, teraz idę po 7-0. W Radomiu jestem niepokonany i taki już zostanie.
chcę być numerem 1 cały czas, niezmiennie. Wierzę w to mocno, że wygrywam tą walkę i wracam po ten swój upewniony pas. Dobrze walczy w stójce, widać, że jest spokojny, mocny fizycznie. Na pewno ciężki rywal i to taka, można powiedzieć, czołowa europejska walka, jeżeli chodzi o kategorię piórkową, tak? Wiem, że nie zawiedziemy kibiców i damy na pewno bardzo dobre widowisko. Na tym etapie już tak naprawdę zakończyłem sparingi. Dzisiaj zrobię luźne brazylijskie jiu-jitsu, jakieś pewnie myczki, żeby tylko coś się pokulać, poruszać, spocić przede wszystkim, żeby wspomóc robienie wagi, bo tak naprawdę technicznie, taktycznie, fizycznie jestem gotowy. Odliczam tylko dni i tnę ostatnie kilogramy. Dopijam kawkę, ruszam na trening. Nie wiem, czy będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać po treningu, także pozdrawiam serdecznie, kibicujcie, trzymajcie kciuki. 25 stycznia zapraszam wszystkich do Radomia, jeżeli macie możliwość odwiedzić nasze piękne miasto, jeżeli nie, to przed telewizory. Widzimy się na Kanal Plus. Myślę, że dyspozycja dopisze, że zdrówka dopisze i będzie robił to, co ma robić. Nieszukana motyla. Jest wysiadka, jest do pół motyla wracamy, mamy motylą gardę, mamy motylę gardę. Proszę, ściągacie przeszkodę do pozycji. Jedziemy. Taktyczna praca, tak, bo rusza się powoli. Praca, którą muszę robić w oktagonie, za 2,5 tygodnia powiedzmy, muszę tą pracę powtarzać, tak, luźno sobie robię. Czucie, timing, to co podczas walki muszę robić, to będzie powtarzał. Luźna praca. Ja jestem bardzo zadowolony, uważam, że naprawdę jest w takiej formie, żeby wygrać tą walkę bez problemu. Trening zrobiony, praca taktyczna przerobiona. Myślę, że te elementy, które dzisiaj robiliśmy, będą fajnie wchodziły na walce. Ja czekałem na jakiś duży pojedynek, no i cieszę się, że będę miał dalej kategorię wagową kogucią, no ale to będzie o najwyższe laury. Jakiś czas temu razem z Jakubem Wikłaczem, czyli moim nemesis w KSW, z którym stoczyłem 5 pojedynków, poszliśmy trochę do przodu, pokazaliśmy, że da się być fajnymi sportowcami i nie trzeba się obrażać przez to, że jeden wygrał, drugi przegrał. Razem poprowadziliśmy obóz grapplingowy, podczas którego mieliśmy okazję pobyć się tam jako trenerzy, ale oczywiście też powymieniać się niektórymi rzeczami, niektórymi doświadczeniami. Rozmawiałem też z Kubą na temat Bruna Azevedo, ponieważ on planowo szykował się do tego pojedynku, żeby zawalczyć z Bruną. Trochę mi Kuba doradzał, co można by wykorzystać pod Bruną. Trzymaj się, na razie. Dobra, uciekamy, co? Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Czwarty Na razie, do jutra. Hejo. Zimno w tej Warszawie. Jeśli chodzi o Trójmiasta, Warszawę, no to jest spora różnica w życiu. Muszę przyznać, że ja nie jestem jakimś super fanem Warszawy i życia tutaj jest trochę dla mnie za szybkie, dużo się dzieje. Trójmiasto jest jednak chyba pod tym względem spokojniejsze. Nie wiem, ludzie na ulicach jakoś spokojniej jeżdżą, aż tak często sobie środkowych palców nie pokazują. Tutaj jest jakoś tak specyficznie, jeśli chodzi o kierowców. No ale to może być spowodowane tym, że po prostu jest mało tych miejsc parkingowych i wiesz, jeżdżą wkurzeni, że nie mają gdzie zaparkować. Łów, down the police, łów. Zatańczyłbyś z policjantem na TikToku? Mentalnie czuję się świetnie. Na pewno bardzo fajnie robi mi to, że biję się teraz z kimś innym niż z Kubą Wikłaczem.
bo trzeba przyznać, że żeby 5. raz zawalczyć z tym samym typem, to trzeba sporą pracę mentalną wykonać. Myślę, że i Kuba mógłby to potwierdzić, że mieliśmy delikatnie siebie dość. I tak troszeczkę te przygotowania do walki z nim zawsze były dziwne. A teraz czuję, że wróciłem na takie dobre tory, że biję się też znowu z kimś nowym, kimś groźnym. To będzie fajna walka, która mnie bardzo jara w środku, nie? Przebywając w Warszawie nie śpię nigdzie w hotelu, tylko mam pokój u mojego przyjaciela. Serdecznie pozdrawiam Dawida Romańskiego. To też jest bardzo fajna historia, bo z Dawidem kiedyś poznaliśmy się też właśnie w klatce i po naszym pojedynku się trochę zakumplowaliśmy. Dzięki niemu mogę tutaj spokojnie spać, trenować. Mam miejsce, żeby gotować, pilnować diety. Zaraz jestem w domu, no ale pozwólcie, że nie będę wam pokazywać mieszkania, no żeby zachować jakąkolwiek prywatność. Ale to jak chcecie zobaczyć mieszkanie, to zapraszam was do Trójmiasta, to pokażę wam, jak ja mieszkam i jak trenuję. Now we're gonna do MMA training. I'm gonna do some drills and some technique with Chibao. How do you feel before the fight? Very good, bro. I did a very good camp in Thailand. Now I will finish my camp here with Chibao, but I'm feeling very well. One Polish guy, but I wish you good luck with. Yeah, bro. Thank you. This Polish guy, you know, I gotta fight against one Polish guy, but he say, bro, I hope you win. This is my favorite training, wrestling. I love it. Now everything is ready, so let's go to training. I fight against Polishuk. Polishuk was number 3. I think if he beat me, he have a chance to title shot. But I was there and I proved that I'm better. I'm another level. I proved that I deserve this title. And I will show to everyone. No doubt. I'm a champion. I'll be champion. No doubt. I'm the most experienced guy in these weight classes. Nobody has more fight than me. I have another reason. I have my daughter. I think it's my biggest reason. It's my daughter in my life. I train with Galeon many times in Brazil. He's a very good fighter. I'm feeling like I'm older brother. He beat my friend. Understand? Like, I need to beat this guy. I have something more. I have another reason to beat this guy also. Polish, they fight KSW. They see Bruno very hungry, very ready for this night because the guy have a good experience. Now I see Bruno good timing, very excited for champ KSW. You know, he come in KSW, make good performance for his fight. Now super excited for champion KSW, make a good camp. Bruno complete fighter. Now have a good wrestling, have a good grappling, have a good strike. I think Bruno stay in KSW champion for a long time, and good time in KSW. Seeing their development from smaller fights up to a huge stage like KSW, especially a title fight like Bruno Azevedo is going to have. It makes me so proud I cannot describe it. I'm especially very happy that he will get his so deserved and desired title on the 3rd or the 4th round, also per TKO or submission. Ja pamiętam, jak w 2005 przyjechaliśmy, mieszkaliśmy na Bielanach. Tam poznałem też Adama Saldajewa, mieszkaliśmy razem w tym ośrodku. Później w 2008 myślę, że przeprowadziliśmy się to była taka krótka do ośrodka dla cudzoziemców do Radomia. Mieszkaliśmy tam gdzieś z pół roku. Teraz cieszę się, że wracam tam galą KSW i walczę też z takim dobrym zawodnikiem, bardzo doświadczonym jak Skiba. Skiba wezwał mnie do walki i przyjąłem tą walkę. Cieszę się bardzo, ta walka mnie bardzo motywuje, bo Skiba jest bardzo naprawdę dobry, dużo doświadczonym zawodnikiem. Też pamiętam go od 2013 roku, jak
walczył w takim programie, to z tamtej pory śledzę za nim. Przed wyjściem do walki stoję na zapleczu, wspominam, przez co przeszedł mój naród, przez co przeszedła moja rodzina, dlaczego jestem w tym miejscu. I później, jak się zaczyna moja piosenka do wyjścia, to jest taka piosenka, tak jak w Polsce mamy piosenki takie narodowe, Legiony to, czy Marsz Żołnierzy. To jest taka piosenka narodowa i znowu stoi mgła wojny nad naszym krajem. I jak ona się zaczyna, to już wszystko się wyłącza, nic nie ma dla mnie znaczenia, wchodzę. Za chwilę przenosimy się za ładną subskrypcję, ale trafia puszczając. Na pewno będę dążył do tego, żeby zrobić dobre show dla naszych kibiców. Za to oni płacą i to zasługują. Polish fans, they are very good fans. After my fight, I'm feeling like connection. They are lovely guys. Lovely guys. They say, hey bro, very good fight. Everyone come to me and say congratulations and say want to watch another fight, another one. Widzimy się w Radomiu.